Ała. Żyjesz? Cześć, to jest Yeti, które kosztuje 43 900 zł. Jeżeli masz wolne 50 000 zł i rozważasz zakup roweru elektrycznego, to powinieneś obejrzeć to wideo. Jeżeli nie masz jeszcze luźnych półstówki, to pamiętaj, że los płata figle. Jutro możesz mieć, dlatego też powinieneś obejrzeć to wideo. Ale zanim przyłożysz swoją złotą kartę do terminala płatniczego w sklepie u Sławka Łukasika, to myślę, że powinieneś poznać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące tego roweru. Czy zastosowany najnowszy silnik TQ HPR 60 jest lepszy od poprzednika, czyli tego silnika HPR 50? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Ten poprzedni silnik charakteryzował się tym, że zjadał dosyć dużo energii z naszej baterii, a jednocześnie słabo wspomagał. Tutaj zdecydowanie można odczuć poprawę, mamy więcej momentu obrotowego, bo teraz 60 Nm, maksymalna moc tego silnika to 350 W, więc oczywiście nie jest tak mocny jak te najmocniejsze elektryki z mocami teraz dochodzącymi do 1000 W, ale ten silnik jest bardzo lekki, ma kompaktową budowę, taką tutaj w zasadzie wielkości małej puszki. Jest to silnik okrągły, silnik, który jest bardzo cichy i fajnie, naturalnie wspomaga. Jaki jest realny zasięg tego roweru na maksymalnym wspomaganiu? Żeby mówić o zasięgu, to warto wspomnieć, jaka jest tutaj zastosowana bateria. Yeti w swoim rowerze MTS zastosowało baterię 580 Wh, czyli dosyć dużą w połączeniu z silnikiem, który ma stosunkowo małą moc. Ja przeprowadziłem 2 testy, żeby mieć w miarę wiarygodne dane. Te testy przeprowadzałem w Lasku Wolskim, wszystkie suwaki w aplikacji dałem w prawo na maksa. Jeździłem po Lasku Wolskim, za jednym i drugim razem zrobiłem prawie 30 km i 1580 metrów przewyższenia. Silnik z tą baterią to dobra kombinacja. Jaki skok zawieszenia ma rower Yeti MTE? MTE, czyli ja tak rozszyfrowałem tą nazwę, myślę, że ten skrót oznacza Medium Travel E-Bike, czyli rower elektryczny o średnim skoku, i z tyłu na tylnej osi mamy 145 mm skoku, natomiast zastosowany widelec ma 160 mm skoku. Więc jest to rower nie taki do ciężkiego enduro, do robienia czasów na strawie, na najtrudniejszych trasach. Jest to raczej rower ścieżkowy, ale w związku z tym, że to zawieszenie w tym Yeti wygląda prosto, ale tak naprawdę jest mega skomplikowane, to ten rower niesamowicie się prowadzi i trochę oszukuje ten skok. Mam na myśli, że jeżeli jeździmy tym rowerem, to często ja miałem takie doznania, że ten rower, wydawało mi się, ma więcej niż 145. Czułem bardziej, że on ma tak około 160 mm skoku. Czy ten rower dobrze podjeżdża? Tak, według mnie ten rower świetnie podjeżdża. Yeti słynie z tego, że buduje doskonałe rowery analogowe od lat, rowery, na których Sławek Łukasik zdobywa tytuły wicemistrza świata, wygrał całą klasyfikację EDR. Yeti ma olbrzymie doświadczenie w tym, żeby rama w ich rowerach była taka responsywna, żeby na tym rowerze świetnie się pedałowało, żeby dobrze ten rower oddawał naszą moc z nóg, i tak jest w przypadku też tego roweru. Czy ten rower dobrze zjeżdża? Zjeżdża bardzo dobrze, ale oczywiście nie możemy tego roweru porównywać do rowerów, które mają dużo więcej skoku, jak na przykład Yeti E160 albo najnowsze Yeti LTE, które też ma 160 skoku, bo to jest rower ścieżkowy i on ma po prostu do czego innego trochę służyć. Natomiast mamy tutaj ciekawą rzecz w tych rowerach Yeti, mamy tutaj taki flip chip, który możemy w tym rowerze w 4 różnych pozycjach ustawiać, czyli tak jakby ten dół dampera możemy cofnąć do tyłu albo do przodu. Ta zmiana niby mała, ale powoduje dużą zmianę w zachowaniu tego zawieszenia. Fabrycznie rower przychodzi z tym ustawieniem bardziej z przodu i wtedy on jest taki sztywny, bardziej sportowy. Ja szybciutko zmieniłem to ustawienie na to tylne, gdzie mamy dużo więcej progresji, i w opisie Yeti twierdzi, że w tym ustawieniu rower jest taki bardziej plush i poppy, czyli taki jest bardzo mięciutki na początku, a jednocześnie pod koniec skoku jest też taki bardziej skoczny, i to rzeczywiście
rzeczywiście działa ta zmiana progresji, o tam o dobre 10% ma to znaczenie, więc ten rower jest spoko na przykład na trasy w Lasku Wolskim, tam mi się świetnie tym rowerem jeździło, natomiast na takich trudniejszych trasach jak tutaj na Górze Chełm czy na Uklejnie pewnie tym rowerem nie będę w stanie jeździć tak szybko jak rowerem o większym skoku, ale to jest tak, że ja nie jestem z nim w stanie tak szybko jeździć, natomiast zobaczcie tylko jak sobie na tym rowerze radzi Sławek Łukasik i jego kolega Wojtek Sander. Proszę mi powiedzieć, są grzyby czy nie? Coś pan nazbierał? Proszę pokazać. O, trochę jest. Prawdziwki, podgrzybki. pod te czerwone, Kozaki. kozaki czerwone. Pięknie. Startują. W tym rowerze można łatwo wymienić baterię. Bateria jest przymocowana do ramy na 2 śruby. Trzeba też zdjąć tą czarną osłonę tutaj pod silnikiem i wtedy możemy tą baterię wysunąć, włożyć sobie drugą, ale co ciekawe, fabrycznie tutaj jest 580, ale możemy też tutaj zastosować tą mniejszą baterię, która tutaj też będzie pasowała i wtedy rower będzie dużo lżejszy. Czy ten rower można szybko naładować? Ładowarka, którą trzymam tutaj w ręce, jest to ładowarka 4A, natomiast system chodzi na wyższym napięciu i na wyjściu tej ładowarki mamy 58 V. Z fizyki pamiętamy, że P równa się U razy I. Zmierzam do tego, że moc tej ładowarki to jest 235 W, czyli pomimo tego, że jest to niby ładowarka 4A, ale w związku z tym, że pracujemy na wyższym napięciu, to szybciej ładujemy taką baterię. Jak podłączymy tą ładowarkę, to widziałem, że na wyświetlaczu pokazywało mi 3 godziny czas ładowania od 0 do 100%. Warto wspomnieć, że często ładowarki mają dosyć tutaj krótki kabel, ten między puszką a miejscem, gdzie podłączamy ten rower. Ta ładowarka od TQ jest naprawdę z takim dużym kablem i to się chwali, zwłaszcza, że port ładowania w tym rowerze jest umieszczony tutaj wyżej. I oczywiście mamy tutaj bardzo fajną klapkę zaprojektowaną przez firmę Yeti z logotypem, dobrze zabezpieczona przed wodą, przed błotem. Ten rower kosztuje kupę kasy, bo ponad 40 000 złotych i czy w związku z tym jest idealny, czy ja tutaj doszukałem się jakichś niedoskonałości. Znalazłem niedoskonałości 2, ale wiecie, że ja się tak naprawdę już bardzo czepiam. Pierwszą niedoskonałością to są za krótkie śruby. Tak, za krótkie śruby. Jest kilka takich kluczowych śrub, jak na przykład tutaj przy tym dolnym linku śruba jest jakieś 2 mm za krótka. Przy tym systemie Sixfinity też mamy ten właśnie link, tą belkę ciągnącą, współpracującą, gdzie góra pracuje wspólnie z dołem i tutaj też mamy śruby i zdecydowanie zrobili te śruby takie ze 3 mm za krótkie. Mamy tutaj też flip chipa do zmiany geometrii, ja tutaj też widzę gwint, no ta śruba jedna i druga, coś poszło nie tak, prawdopodobnie ktoś dla nich robi te śruby gdzieś na Tajwanie, tam gdzie jest produkowana rama i nie wiem dlaczego tak się stało, ale te śruby są za krótkie. Ja nie mówię, że ten rower nie będzie działał z tymi śrubami, będzie jak najbardziej, natomiast jest to takie małe niedopatrzenie i myślę, że w jakichś tam kolejnych wersjach, odsłonach te śruby będą odrobinę dłuższe, żeby wykorzystywać cały ten wind i żeby to było zrobione zgodnie ze sztuką. Druga sprawa, która tutaj budzi mój niepokój lekki, to są te gumy. I te gumy są naprawdę albo słabo przyklejone. Tutaj tego kleju widać, że jest mało, a poza tym ta guma w tym miejscu tutaj odstaje od ramy. I teraz jeżeli pedałujemy, no to tutaj mamy często piętę, ta pięta zahacza. Zdecydowanie można to zrobić lepiej. Dużo producentów rowerów robi tak, że ta guma tutaj jest w całości przechodzi, czyli że gdzieś tam delikatnie dotykamy, ale nie powoduje to, że te gumy tutaj nam tak strasznie odpadają w rowerze, który ma tylko przebieg 500 km. Jeżeli chodzi o samo wyciszenie, tutaj te poduszki są naprawdę miękkie, natomiast ta osłona tego chainstaya jest zrobiona w tym rowerze słabo. Czy ten rower jest cichy podczas jazdy na nierównościach? W mojej ocenie jest mega cichy. Ja jestem bardzo czuły na wszelakie odgłosy dochodzące do ridera podczas jazdy. Bardzo fajnie są tutaj puszczone wszystkie te pancerze, przewody pospinane. Jest to wszystko pięknie. Sam łańcuch
łańcuch też tutaj wiadomo dotyka nam tej osłony gumowej, ale ta osłona gumowa dobrze tłumi. Przerzutka jest ze sprzęgłem, więc dobrze trzyma ten łańcuch. Rower jest mega cichy. Jak ten rower odebrałem od Sławka Łukasika, to pierwsze co zrobiłem, to zamontowałem uchwyt feedlocka. Rower jest tak cichy, że nagle słyszysz to, jak feedlock obija się w swoim mocowaniu, więc powróciłem potem do klasycznego rozwiązania z takim zwykłym koszykiem, ale oczywiście w ramie, gdzie mamy niedużo miejsca, to zdecydowanie lepiej mieć koszyk zamontowany taki z bocznym sadem, lewym albo prawym, w zależności od tego, czy jesteśmy lewo czy praworęczni. Czy dobór komponentów w tym rowerze jest idealny? Uważam, że nie do końca. W sensie hamulce spoko, koła spoko, zawieszenie, damper, widelec, wszystko ok. Natomiast mam zastrzeżenia do tej przerzutki. Jest to fajna przerzutka, bo to jest przerzutka już bez haka, ta nowa Srema 90, porządna przerzutka, sztywna, natomiast jest to przerzutka na linkę. Rower elektryczny, sztyca podsiodłowa sterowana elektrycznie, natomiast mamy przerzutkę na linkę i gdyby tutaj w tym rowerze ten pancerz był puszczony jakąś taką najprostszą linią z małymi łukami, to wtedy pewnie by to dobrze pracowało, natomiast producenci zawsze chcą ten pancerz ukryć, więc tutaj mamy ostre zagięcie, tutaj nasz pancerz mocno się wije w okolicach silnika, baterii. Zmierzam do tego, że rower ma 500 km przebiegu i naprawdę ta manetka od zmiany biegów chodzi ciężko. W rowerze za 40 000 uważam, że powinniśmy mieć już przerzutkę sterowaną elektrycznie, zwłaszcza, że SREM robi od lat te przerzutki elektryczne i one bardzo dobrze działają, więc jeżeli taki rower kupisz, to sugeruję od razu zrobić sobie upgrade, zwłaszcza, że w elektrykach wymiana tego pancerza zwykle jest dosyć problematyczna. Kolejna sprawa to jest ten najnowszy rewerb, to jest rewerb już ten nowego typu AXS, wcześniej mieliśmy z tą bateryjką z przodu, tutaj jest zupełnie inne, nowe jarzmo, rower ma nieduży przebieg, natomiast ta sztyca po prostu dosyć ciężko to chodzi, ciężko ona pracuje, ja mam takiego starego rewerba, tego jeszcze ze sterowaniem hydraulicznym, który super leciutko chodzi, tutaj w tym rowerze po prostu duży opór stawiają prawdopodobnie te ślizgi, więc warto pojeździć chwilę na takim rewerbie i dać go od razu do serwisu, do jakiegoś dobrego mechanika, żeby tam powkładał dużo smaru, żeby ta sztyca nam leciutko chodziła, bo ta w tej sztuce chodzi dosyć ciężko. Pomimo tego, że rower kosztuje 43 000 zł, to jest to tak naprawdę najtańsza wersja tego roweru. Są jeszcze dwa wyższe modele, ta wersja jest na kołach aluminiowych. Są tutaj bardzo fajne piasty DT Swissa 370, całkiem dobre, szprychy typu straight pull, natomiast obręcze jako takie są aluminiowe i są to obręcze dosyć tanie, proste, które nawet nie są spawane, tylko tu jest połączenie na tej obręczy typu sleeve joint, czyli ze sobą połączona obręcz na wcisk, na klej, więc jeżeli taką obręcz zużyjecie, mam na myśli pogniecie ją, to zdecydowanie sugeruję, żeby z czasem tutaj przejść na jakieś obręcze karbonowe, a te piasty mogą pozostać. Warto jeszcze wspomnieć o hamulcach. Tutaj hamulce w tym rowerze to są Maveny brązy, czyli ten prosty stosunkowo model. Hamulce super mocne. Yeti zastosowało tanie tarcze, te zwykłe 200 Centerline'a ze SREMa, natomiast w połączeniu z tymi bardzo mocnymi zaciskami działa to bardzo dobrze, super mocno one te hamulce hamują i raczej bym ich nie ruszał. Dla kogo jest ten rower? W Yeti mamy teraz wybór. Pierwszym rowerem elektrycznym w Yeti to było to 160e na Shimano, potem powstał ten rower MT, a teraz niedawno Yeti pokazało jeszcze rower LT na dużym silniku i na dużej baterii 800. Ten rower jest, bym powiedział, przede wszystkim dla kogoś, kto lubi pedałować. Jest to taki dobry też pomost, jeżeli ktoś planuje przejść z roweru analogowego na pierwszego swojego elektryka, to jest dobry wybór, bo ten silnik powoduje to, że ten rower jeździ po prostu jak taki trochę mocniejszy analog na sterydach, więc jeżeli dużo trenujesz i lubisz pedałować, lubisz podjeżdżać, lubisz, żeby silnik nie wył, tylko był mega cichutki i pracował w tle, to jest rower dla ciebie. Zdecydowanie jest to też rower dla kobiety z tego względu, że jest on lżejszy niż typowe, ciężkie, duże elektryki, więc ja dla mojej żony z przyjemnością bym taki rower sprezentował.
Natomiast jeżeli obecnie masz elektryka na dużym, mocnym silniku, to przesiadka na ten rower jest trochę problematyczna. Ja pojechałem do Lasu Wolskiego pierwszy raz i byłem rozczarowany tym, że silnik mało mi wspomaga, ale potem to przeanalizowałem, mówię okej, no to jest słabszy silnik, tutaj po prostu do tego trzeba się przyzwyczaić. Pojechałem do Lasu Wolskiego jeszcze raz rozładować na maksa i za drugim razem bardzo mi się już ta jazda podobała, a po prostu musisz zapomnieć o tym, jak mocno w tych czasach pomagają te najmocniejsze silniki i wtedy wszystko jest ok i wtedy zaczynasz kochać ten rower. Jaka jest realna masa tego roweru gotowego do jazdy? Producent obiecuje, że ten rower waży 18-19 kg, natomiast ten rower nie jest w takiej totalnie seryjnej specyfikacji. Sławek Łukasik, jego ekipa zmienili opony w tym rowerze na potrzeby testów i oni mówią, że zakładają takie opony, jakie rekomendują, więc tutaj mamy z przodu założonego DHF-a w oplocie Double Down, natomiast z tyłu mamy oponę typu DH Casing i dodatkowo jeszcze mamy włożonego kaszkora. Bez bidonu, z pedałami lekkimi, plastikowymi. Ja ważyłem ten rower i ten rower gotowy do jazdy, zamleczony z kaszkorem, waży 21,7 kg, ale pamiętajmy, że jest to bardzo masywna rama, solidny rower na aluminiowych kołach, którym możemy też ostro pojeździć w górach. Czy w Polsce możemy kupić rowery marki Yeti? Sławek Łukasik razem ze swoimi znajomymi założyli firmę. Możemy przyjechać pod Kraków i taki rower obejrzeć, taki rower u nich kupić. Jest to niesamowite, że w Polsce są miejsca, gdzie możesz spotkać osobiście wicemistrza świata w enduro i od niego nabyć rower. A czy można przetestować taki rower przed zakupem? Tak, można. W tym wspomnianym sklepie u Sławka Łukasika pracuje kolega, który nazywa się Wojtek Sander. Ja już kilka razy go widziałem w akcji, czy to w Bielsku, czy w Myślenicach. Mają bardzo ciekawy system testowania rowerów i myślę, że tak powinno w ogóle wyglądać sprzedawanie rowerów klasy premium. To znaczy można się umówić z Wojtkiem w określonej lokalizacji. Wojtek przyjeżdża z rowerami, jeżeli jest taka potrzeba, to w różnych rozmiarach i spotykasz się z Wojtkiem. Wojtek dostosowuje do ciebie zawieszenie w tym rowerze, koła, pompuje, przygotowuje, ustawia siodełko, żeby ten test naprawdę był sensowny. Wojtek też wspiera podczas jazd, daje uwagi, więc to jest moim zdaniem taki idealny sposób na przetestowanie roweru we właściwy sposób, bo samo odebranie roweru ze sklepu, jak się do końca na tych rowerach nie znasz, jakieś próby samodzielnego ustawiania, to czasami to wrażenie o rowerze może być bardzo mylne. Na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie tego materiału. Jeżeli wideo Ci się podobało, to bardzo proszę o polajkowanie i oczywiście o subskrypcję kanału Dr. E-Bike, gdzie co tydzień prezentuję jakieś ciekawe informacje na temat rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Trzymaj się ciepło, z prądem, hej!